Witajcie bardzo serdecznie. Pochmurny i dzisiaj wietrzny ma być dzień, więc w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, jak chronić rośliny przed wiatrem. Przed wiatrem, który jest najgorszym wrogiem uprawy warzyw, czy także roślin ozdobnych. To nie mróz, to nie słońce, ale wiatr jest tym najgorszym naszym przeciwnikiem. Jak pamiętacie, 2 tygodnie temu założyłem zagony wzniesione, nowe zagony wzniesione. Nakręciłem specjalny film, jak się zakłada takie zagony. Bardzo dziękuję za świetne komentarze, że to jest instrukcja krok po kroku i mówiłem, że w tym roku będę chciał mieć plony. Więc bardzo proszę, mam już pierwszy zagon obsadzony. Tutaj jest brokuł gałązkowy wysiany 20 lutego posadzony. Jest jarmuż, który także był wysiany 20 lutego, już ma piękne listki. Sałata taka głowiasta, sałata rzymska, Little Gem, wysiana, już mówię Wam, kiedy była wysiana, 14 marca, posadzona przez środek i tutaj pomiędzy brokułami i jarmużem, i na zakończenie jest musztardowiec i 2 sałaty Little New Red Fire. Takie resztki, które zostały mi z obsadzenia innych zagonów. Ten zagon będzie długo plonował, bo jarmuż będzie można podbierać, brokuły gałązkowe, one rozrosną się, więc są w rozstawie 60 cm na 50 cm, podobnie jarmuż i długie plony z tego zagonu. I założony ten zagon 2 tygodnie temu, jest tylko jeden kłopot. Kłopot jest taki, że tutaj mocno wieje i będzie wiało, bo na Pomorzu u nas zawsze wieje. Jak nie wieje, to znaczy, że jest koniec świata. Dzisiaj zapowiadany jest ten wiatr, o którym mówiłem. W związku z tym zrobiłem płotek, który będzie chronił te 3 zagony, na których będą rosły jeszcze pomidory oraz cukinie z fasolą przed wiatrem. Po pierwsze, co znaczy osłona przed wiatrem? Tą osłoną może być żywopłot, może być ściana domu, może być postawiony mur, może to być także płotek. Przy każdych ogrodach, przy domach często były płotki chroniące nie tylko przed intruzami, ale także przed wiatrem. To była ich druga funkcja, którą spełniały. W związku z tym zachęcam, jeśli budujecie, jeśli tworzycie ogród, otaczajcie go jakimiś żywopłotami nieformowanymi albo strzeżonymi żywopłotami, a zagony, ogrody otaczajcie płotkami plecionymi albo płotkami sztachetowymi. Ja zrobiłem płotek pleciony i dzisiaj Wam go pokażę. Po drugie, z której strony należy chronić takie zagony od wiatru? I tu odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Powszechnie mówi się, że w Polsce wieją wiatry z zachodu i od zachodu należałoby chronić te zagony i te rabaty. I taka jest generalnie prawda. Z tym, że często jest tak, że układ Waszego ogrodu, układ Waszej działki powoduje, że od zachodu stoi dom albo jest chronione, a nie jest chroniony na przykład od północy, skąd też mogą wiać silne wiatry. W związku z tym musicie zobaczyć, w jaki sposób idą wiatry na Waszym ogrodzie, w jaki sposób wieją wiatry na Waszych działkach. I od tej strony postawić, na pewno od tej strony, z której najczęściej wieje, jak mówię, w Polsce to najczęściej to jest ta zachodnia strona, chociaż może być także w niektórych rejonach wschód, postawić płotek. Od zachodniej strony swojego zagonu wzniesionego, swoich nowych zagonów wzniesionych, postawiłem płotek pleciony, który ma chronić przed wiatrem, w którym będą porastały pnącza, czy to groszek pachnący, powój, może powojnik bylinowy tutaj będzie na nim rósł. Płotki plecione można robić albo z kijów leszczynowych, które świetnie się nadają do przeplatania, albo z kijów
w moim przypadku zastosowałem kije wiklinowe. Są kije wiklinowe, to nie jest taka cienka wiklina, z której się plecie, z których plotłem te stożki, tylko to są kije już takie grubsze, te pionowe, które utrzymują całą konstrukcję, takie bardzo, bardzo już solidne. I kije, które będą kijami poziomymi, kije wiklinowe do przeplatania, dużo cieńsze i elastyczne. Początek maja, a kije jeszcze są elastyczne. No, trzeba było po przyjechaniu tych kij codziennie je zwilżać wodą, żeby utrzymywać ich elastyczność, żeby nie wysychały. I teraz opowiem Wam, jak taki płotek wyplotłem. Dzięki temu, że kije, które posadzamy w ziemi, nie są grube, nie trzeba kopać otworów, nie trzeba mocno wkopywać się w ziemię. Wystarczy taki łom budowlany, ciężki, którym wybija się otwory w ziemi i osadza się te pionowe kije wiklinowe. Kije pionowe osadzam co 52 cm. W moim przypadku zagony mają 3,5 metra, dlatego taki odstęp, ale taki 50-55 cm odległość między kijami jest najlepsza. Albo przynajmniej taką tutaj praktycznie zastosowałem i sprawdziło się w praktyce. Co 50 cm głęboko osadzamy w ziemi, tyle ile dacie radę tam wybić, bo one są, jak widzicie, wysokie, a płotek nie będzie taki wysoki, w związku z tym będzie można i tak przycinać od góry te płotki. Co 52 cm wbijam te paliki pionowe, dokładnie je osadzam, ubijam wokół palików ziemię i mam podstawową konstrukcję pionową. Nie przejmujcie się, że te kije są tutaj wiklinowe, takie niektóre zaokrąglone, albo że bywają krzywe. To nic. One tutaj powyginane i tak będą się świetnie sprawdzały. Przeplatamy co ząbek, co kijaszek. O. I mamy konstrukcję powoli układaną. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony na przemian. Nie musicie uważać jakąś wielką precyzją, żeby równo układać. To nie ma znaczenia. Im dłużej tutaj będzie wystawało, tym lepiej. Ważne jest to, co jest w środku. A tutaj te kije, tak czy siak, wcześniej czy później zostaną przycięte na jednej linii i dzięki temu, widzicie, takie czarne, brzydkie końce będą miały taką ładną kolorystykę końcówek. Pozostało mi przycięcie jeszcze u góry tych kijów, na których opiera się konstrukcja. Nie można nawet prostować, bo one tutaj elegancko będą się dały radę wypionować. Nie wiem, na jaką wysokość. Na tyle sądzicie? Na tyle? Jakiś garnek powiesić? Koszyk jakiś? Nie za wysoko. Pewnie na tyle będę usuwał. Ile tu będzie? Około 30 cm ponad tę linię górną. Czyli łącznie będzie miał 1,30 m. Ale żeby nie było, że zatrzymałem się na jednym płotku. Tutaj te zagony, stare zagony, stare 6 lat mają, stare zagony warzywne chronił płotek wypleciony z kijów leszczynowych, które sam wycinałem, zbudowałem ten płotek 6 lat temu.
ale spróchniał. Już się nie nadawał, już się chwiał, już pochylał się. W związku z tym z takich samych kijów leszczynowych, wiklinowych, o których Wam opowiadałem, z takich samych kijów wiklinowych, o jakich Wam opowiadałem, powstał drugi płotek, który będzie chronił zagony wzniesione, te zagony, które od kilku lat użytkuję. Co to znaczy? To znaczy, że taki płotek prawdopodobnie będzie służył mi kolejne 5-6 lat. I po tych 5-6 latach znowu trzeba będzie zbudować na nowo taki płotek chroniący od wiatru, bo to jest jego główna funkcja. Oczywiście też zdobi, też jest ładny, ale mimo wszystko najważniejsze zadanie to chronienie od wiatru. Te takie gałązki tutaj w środku, oczywiście wystające, też będę przycinał, żeby także te łączenia tych cienkich gałązek porządnie wyglądały. Skąd wziąć takie kije wiklinowe? Bo ja nie mam swojej plantacji wikliny. Można zamówić w gospodarstwach wikliniarskich, które ogłaszają się na różnego rodzaju stronach z ogłoszeniami albo na swoich stronach. Kije wiklinowe, które mają w tym przypadku długość 1,80 m. Te pionowe są nieco dłuższe, około 1,92 m, przysłane przesyłką kurierską na jeden płotek, który ma 3,5 metra długości i 1,1 cm wysokości, zużyłem około 40 kg kijów wiklinowych. Zamówiłem 50 kg, ale sporo mi jeszcze zostało. Ale to dobrze, że zamówiłem więcej, dlatego że mogę dzięki temu po pierwsze powybierać proste kije, bo jak leciałem z budową tego płotu, to na początku brałem po prostu kij po kiju i potem w połowie musiałem rozebrać ten płot i budować na nowo, wybierając tej prostsze, żeby po prostu ładnie wyglądało, bo zobaczyłem, że dużo mi zostaje, w związku z tym wybierałem prostsze i z tych prostszych budowałem. Z krzywych powstaną inne konstrukcje tutaj w ogrodzie, powstanie choćby podpory pod fasolę, taką konstrukcję zbudowałem, jak też do ogórków, do uprawy pionowej ogórków. Sprzedają w różnych długościach. W zależności od tego, jak zaplanujecie swój płotek, taką długość możecie zamówić. Dodam tylko, że gospodarstwa wikliniarskie są bardzo pomocne i udzielają porad, pomocy w wyliczeniu, jaki materiał i w jakiej ilości potrzebny jest do zamówienia na płotek. Zachęcam Was do poszukiwania rozwiązań, które będą chroniły rośliny, rabaty, zagony przed wiatrem. Takimi rozwiązaniami, albo jednym z takich rozwiązań są właśnie płotki, które zbudowałem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube Naturalnie o Ogrodach.